Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Indii. Jak wiecie, wczoraj chciałem załatwić bilety na pociąg. Nie udało mi się to zrobić, wysłali mnie do innego biura, w ogóle w innej części miasta. Jak już chciałem tam iść, no to było zamknięte, więc mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj załatwić. Jest lekko po godzinie 10, od 10 otwierają. I siedzę w hostelu sobie na takim półpiętrze. Tutaj są schody, oni tak mają, że stawiałem sobie stoliki, albo tak było w tamtym hotelu, że w ogóle na półpiętrze, raczej na piętrze, ale na korytarzu była zrobiona recepcja. Tak by wykorzystują przestrzeń, gdzie się tylko da. No i mam tutaj też kraty i zaraz wam pokażę, jaki mam widok. Widać, że to są stare i dość biedne dzielnice. No i zobaczcie na te budynki. Mapa sprawdzona, ustawiona, mam jakieś 40 minut na pieszo. Tutaj wczoraj jadłem bardzo dobre i tanie jedzenie. Za jedzenie, którym można się najeść, ja zapłaciłem 90 groszy, wyobraźcie sobie. Pani tu daje sporą porcję takiego placka, do tego dostajecie sos. Tutaj, o patrzcie, tak wygląda te ciacho. Kolega tutaj, oni sobie tylko zajadają, patrzcie, no tak to wygląda, taka porcja, można się najeść. Pokażę wam, jak oni pracują w Indiach, żadne środki bezpieczeństwa, nic tutaj nie działa. Chcesz pracować, to po prostu przychodzisz z ulicy, dostajesz robotę w klapeczkach, tak jak tutaj kolega, patrzcie. Zawiązana tylko szata na dupie i tyle. Tutaj następni, patrzcie. O, ktoś im wody tutaj nalał. Patrzcie, w klapeczkach wszyscy. To jest ciekawe, jak oni parotę tutaj... Najpierw usmażona jest taka cała duża, a później ją kolega tam ją miażdży. O, patrzcie. Tak najlepiej. Bo ją się później... Tutaj kolega ją później rwie na kawałki, o. Na wagę i wtedy daje na talerz. Chcę wam pokazać, zobaczcie, na całej tej długości, tutaj kolega pokazuje, tutaj, na całej tej długości ulicy sprzedają coś do jedzenia. Tutaj takie placuszki są smażone na głębokim oleju. One są ok, ale to nie jest mój faworyt, więc ich nawet nie jadam teraz. Wiem jak smakują, wolę takie z pieca albo z patelni. No i patrzcie, tutaj cały czas coś się dzieje, cały czas jakiś biznes się kręci. Ludzie mnie tutaj zaczepiają cały czas. Kolega, jaką ma tutaj rękę pomalowaną, pokaż kolego rękę. Patrzcie. Na brązowo to henna pewnie, tu jest SN napisane. Też zauważyłem, że w tym mieście jest sporo muzułmanów. To też może przez to, że bliskość Bangladeszu, bo jak ktoś się... No, Bangladesz, India! Jak się ktoś trochę interesuje tutaj tym rejonem i tą historią, no to wie, że to kiedyś był jeden kraj, no i później jakiś tam Szkot sobie podzielił Indię, Bangladesz i Pakistan na części. No i później wyszło tak, że tamte są muzułmańskie, te są Hindu kraj, także no jest miks niezły tutaj tych ludzi. Zaprosili mnie tutaj, żebym dał kwiaty, to jest były minister Indii. I to jest ponoć dla respektu. Tutaj jest kolejne miejsce, gdzie ta woda cały czas leci. No i zobaczcie, ludzie nawet sobie pranie robią w tym miejscu. Sklep rybny na ulicy, nie ma problemu. Patrzcie, kolega tutaj ładnie w ręku odważa. Ma tych kilka odważników, ale te rybki to takie malutkie. Tutaj jest ten sklep rybny, a tutaj jest sklep mięsny, zobaczcie. Chłopaki mają całą sztukę mięcha i tutaj obok jest drugi, no też już nieźle pościnana. Tu widać jeszcze tam coś kapie. To jakaś cała dzielnica z tymi mięsnymi albo rybnymi sklepami. Tutaj kolejny, no ten kolega ma większe te ryby. Kurczak w moim curry wczoraj pewnie nie pochodził z tego miejsca, na pewno nie. W Indiach jest bardzo popularny sok z trzciny cukrowej. Zobaczcie na ten różowo-biały budynek, jaki piękny, kolonialny. U góry jakiś duży krzyż. I porównajcie sobie, kolonialna zabudowa, współczesna zabudowa miasta. O, która lepiej wygląda? Tutaj jest zrobiona kapliczka i w środku jest Bóg. Kolega mi mówił, jak się nazywa, ale to w języku hindi już nie pamiętam. I mówi, że sobota. Sobota jest dzisiaj, mówi, że to jest święty dzień dla nich. Znaczy może nie dla nich święty, tylko że to jest dzień tego Boga, bo tutaj bogów jest dużo. Tutaj kolejny żółty, żółto-czerwono nawet budynek. Tam kopuły ma na górze, więc wygląda trochę jak kościół albo jakiś fort z boku. Wygląda na to, że jestem na jakiejś starej dzielnicy Kolkaty, bo tutaj większość tych budynków wygląda właśnie w takim stylu kolonialnym. Ten budynek też. Po jednej i po drugiej stronie. Te okiennice piękne, drewniane, no strasznie mi się to podoba. Sprawdziłem właśnie temperaturę, jest 36 stopni, a ma podskoczyć dzisiaj o jeszcze 1 stopień. Zobaczcie, jak te budynki kolonialne są stare i jak długo nikt ich nie używa, skoro drzewa na nich rosną. Teraz jest trochę światło, świeci słońce, ale widzicie, bo ja nawet wyświetlacza teraz nie widzę. I zobaczcie, tu jakieś drzewo rośnie, takie w ogóle w pionie. No masakra, tam dalej też. Zobaczcie jeszcze na ten budynek, to już jest ostatni, który będę wam pokazywał, ale ten i ogólnie tutaj większość tych budynków przypomina mi bardziej Hawanę niż jakieś kraje w Ameryce Południowej. To jest też ciekawe, podpytałem.
Pan powiedział, że to jest w kamieniu wszystko. Tutaj jeden stuka, tu następny robi koronę, też z kamienia. Ona już tutaj zrobiona, teraz tylko maluje. Tak, a tutaj patrzcie, kolejny pan. Widzicie? Żmudna robota, wybijanie w kamieniu. Powoli, powoli. Tutaj widzę, ma czarne litery, nie wiem jak to zrobione. Też jakoś wyryte na czarno, a teraz kolega to robi jeszcze głębiej. Znowu tutaj te uliczki wyglądają trochę jak Nowy Jork. No podobieństwa pewnie są dlatego, że tam byli Brytyjczycy i tutaj. Witajcie telewidzowie w kolejnym dniu w Bangkoku. Dziś pogoda przepiękna. Można by było leżeć cały dzień na basenie. Ja tego basenu nie mam, aczkolwiek mogłabym pójść do znajomych. Albo wiecie, na tym basenie, co my często zostawaliśmy na Khao San Road, można wejść za darmo, tam nikt tego nie kontroluje. Taki tip. Ja się dzisiaj muszę przyłożyć do pakowania. Chcę wyjechać z Bangkoku. Już dzisiaj miałam wyjechać, ale wczoraj w nocy jeszcze przedłużyłam nockę. Mówię, nie. Na spokojnie dzisiaj się spakuję, pomyślę co i jak, kupię dalej bilet i sobie zaplanuję po prostu ten dzień. A póki co znowu sortuję rzeczy. O właśnie, gimbal, teraz zaczęłam używać gimbala, zobaczymy jak to będzie. Sortuję ponownie rzeczy. Idę na śniadanie, no i biorę się za pakowanie. Jest BB House Rambaturi, a tutaj wczoraj do 2 czy 3 w nocy była imprezka i ciężko było zasnąć. Wzięłam z pokoju torbę jeszcze z białymi rzeczami, z białym praniem. W 7-Eleven kupiłam proszek. Ciężko mi było znaleźć dzisiaj, bo tych saszetek jest tam sporo, ale znalazłam tylko w sumie te i jak przetłumaczyłam to, że był to koncentrat, znaczy te perfumy. Płyn do płukania, o. Ale pan powiedział na kasie, że to jest 2 w 1. No to idę wypróbować w takim razie. Pralnia po drugiej stronie. Po prawej stronie mamy już Khao San Road, a tutaj zobaczcie, ukryta pralnia. Ostatnio mieliśmy problem, żeby ją znaleźć, przeszliśmy w ogóle. O proszę, wszystkie pralki puste, jak się trafiło. Załadowałam 50 batów, maszyna ruszyła, ja idę na śniadanie. Pranie w tych automatach waha się między 50 a 70 batami, czyli 5, mniej więcej 68 zł. I w zależności, czy to ma być zimne pranie, ciepłe pranie czy gorące, aczkolwiek dużej różnicy, powiem wam, nie widzimy. Ostatnio wzięliśmy ciepłe pranie, środkowe, czy za 60 batów i rzeczy wyszły brudne. Skoro idę już na śniadanie, to gdzie mogłabym indziej pójść, jak nie nad kanał do naszej restauracji, naszej ulubionej restauracji w Bangkoku. Nadal często pytacie o nazwę tej restauracji, no to tutaj Shane Bangkok Restaurant. Nad kanałem znowu czyszczenie. Ostatnio u mnie na śniadanie codziennie jest pad thai, ten jednak wyjątkowo dobrze smakuje. Jak widzicie, mam mnóstwo warzyw, do tego chciałam sobie jeszcze szejka. Ja już po śniadaniu wyszło 50 batów, czyli tyle, ile za pranie, 5,60 zł. No właśnie, czas odebrać pranie, bo już trochę mnie nie było. Była dzisiaj spora kolejka i musiałam poczekać, ale na takie jedzenie warto czekać. I pamiętajcie, że jak przyjedziecie do Bangkoku, to pani jeden dzień w tygodniu ma zamknięty i są to niedziele. Po drodze przyszłam na stanowisko do pani tutaj i pani mi zeszła 15 batów, nawet się nie targowałam. Wzięłam sobie, o właśnie, taką szczotkę, a ona już ma tutaj 150 batów, na niej jest i takie coś za 15 batów, pani od razu 150, okej, bardzo dziękuję, kopunka. I takie sprzedawczynie to ja naprawdę szanuję i uwielbiam, z uśmiechem, z podejściem, a nie tutaj byłam obok u pani, no to już mnie chciała przekręcić na zwykłej opasce. Mam już kawę i przy płatności tknęło mnie coś i tak sobie pomyślałam, płacę 45 batów za kawę, a przed chwilą zapłaciłam 50 batów za śniadanie. I tak, gdzie te panie z tego kanału zarabiają? Bo 50 batów, no wiadomo, przebitka na kawie jest tutaj niezła i to w każdym kraju. I tak 45 batów to jest 5 zł 10 groszy, to nie są to pieniądze, ale patrząc na to, że zapłaciłam 50 batów za śniadanie, no to już naprawdę, no tak daje to do myślenia. Mam półgodzinne spóźnienie, moje pranie leżało ponad godzinę, ale widzę, że pani otworzyła pralkę, to dobrze. W pralni są również suszarki, ja dzisiaj biorę jednak swoje pranie i wywieszę je na tarasie. Pranie rozwieszone, ale zobaczcie, o tym właśnie wam mówiłam. No dopiero co wyszła z prania i jakby mam brudne. Tutaj tak samo nie wiem, czy jakieś rzeczy nie były, coś w pralce, bo to na większości koszulek jakieś takie malutkie punkty są, które jak się dotknie, chyba że to jakieś drobinki proszku, które się nie rozpuściły w tej wodzie. No nie wiem, o właśnie takie rzeczy, które później jakby trochę jak czekolada, ale jak się potrze, to zanika. No nie wiem.
No dobra, zostawiam. Tam stoi moje pranie, a tutaj Wam chyba jeszcze nie pokazywaliśmy, że jest taki taras na dachu zrobiony. Można sobie w ciągu dnia czy wieczorkiem usiąść i się zrelaksować. No wieczorem ten widok jest trochę lepszy, bo wieżowce są oświetlone. No i tutaj z tej strony jest główna droga, więc trochę jest głośno. Ale miejscówka generalnie fajna. O proszę, sofa jakiś palarka dla palaczy. No i już jest gdzie posiedzieć. Tutaj są w ogóle pokoje jeszcze, ale te pokoje są o wiele mniejsze i trochę droższe. Z tego co Pani powiedział, zaraz zobaczę, czy tutaj... A, tutaj zasłonięte? Nie, nie zasłonięte. Czekajcie, o, widzicie? Także łóżko tu dosunięte do samej ściany. No i więcej, a i tam coś jeszcze stoi z tego co widzę. Ten pokój, w którym ja jestem w sezonie kosztuje 680 batów, po sezonie 580 batów, a na ten moment te tutaj na górze 780 batów, a po sezonie 680 batów. Jak za te ceny i za te warunki, to naprawdę z tych tutaj w okolicy tańszych hoteli wybieram na ten moment ten i z chęcią tutaj zawsze wrócę. Pytałam już nawet, bo chcę wrócić do Bangkoku jeszcze za tydzień, ale już niestety są wszystkie miejsca wyprzedane. Dzisiaj tak samo na Ogodzie było wszystko wyprzedane, jedynie mogłam przedłużyć pokój na recepcji. Zauważcie, ta uliczka jakoś dziwnie spokojna jest. Chłopak mnie tutaj zaczepia. O, taki zestawik kolega proponuje, nie chcę. Ale zobaczcie, jak tu jest spokojnie na tej ulicy. Tutaj żółta taksówka komuś się popsuła. Co tu się stało? O, nie ma tutaj korka. No dobra. Jestem, na to wygląda, że jestem. To jest ten budynek. Dobra, szybko przejdę. To jest ten budynek. No i też budynek kolonialny. Ten też miałem wam już nie pokazywać, no ale zobaczcie, jak to wygląda. No, pięknie. Tutaj znowu Rzym jakiś. Jestem, muszę przejść przez jakąś bramę. Nadal nie rozumiem, dlaczego tego nie zrobili na stacji. A co my tutaj mamy? Jakieś windy, schody? Muszę chyba podpytać. O, kolega mi powiedział, że muszę wyjść i zaraz będą następne drzwi, że to tutaj, tak? No jest coś, dobra, jestem. Wygląda na to, że uda mi się załatwić ten bilet. Tylko wspominałem już o tej biurokracji tutaj i dla turystów. Pewnie oni też nie mają łatwo. Moi drodzy, żeby kupić bilet, nie wystarczy paszport. Trzeba jeszcze zrobić kopię papierową. Muszę zrobić kopię zdjęcia tej głównej strony i zdjęcia wizy, którą tutaj wjechałem. Dopiero będę mógł kupić bilet. Wysłał mnie gdzieś tutaj na drugą stronę ulicy, żebym znalazł, bo tutaj mówi, że tutaj ci zrobią, ale ja tutaj nic nie widzę. Co tutaj jest jakiś... No nie, będę musiał iść jeszcze raz zapytać jakąś nazwę albo coś, bo ja tutaj nie widzę, żeby ktoś... Może tutaj? Nie. No nie widzę, żeby ktoś tu jakieś kopie robił. No dobra, zobaczę jeszcze kawałek dalej. Podpytałem panią w jakimś budynku. Mówię, wchodzę, zobaczę, może to tam. Pani mnie wysłała gdzieś jeszcze do innego. W sensie na drugą stronę. Mówi, że tutaj będą robili te kopie. No nic, zaraz sprawdzę. To ja się tu ładnie zakręciłem. Wejście jest gdzieś tam. O tam, no dosłownie 10 metrów. A tutaj jest, o właśnie, drukarka, więc robię kopię. Mam już swoje kopie. Jedna kartka kopii to 9 groszy. Jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że to wszystko i że będę radę to załatwić. Ale nie mogę kupić tego pociągu, który chciałem, tylko będę jechał innym, ale to powiem wam już, jak zapłacę i będę miał ten bilet w ręku. Mam już bilet i bilet, który chciałem, to bilet na dzień. Chciałem wyjechać rano, żeby jechać przez cały dzień. Ten pociąg jedzie 8-9 godzin, w zależności który. I chciałem to właśnie sobie podziwiać całą tą trasę. Niestety, no nie mogę kupić takich biletów, bo dla obcokrajowców tylko dostępny jest nocny pociąg taki, że nie czekacie w tych kolejkach, o których wam wspominałem, bo tutaj są takie wait listy, że skakujecie na listę, bo tu wszystkie są zapełnione i później czekacie, jak ludzie kasują. Jak wpadniecie tam, że dla was miejsce jest, no to wtedy możecie pojechać. Ale są też takie pociągi w Indiach, które są dla turystów, od ręki dostaniecie. Oni gdzieś tam te miejsca trzymają zawsze, pewnie do którejś tam chwili, może dzień czy pół dnia przed wyjazdem, jakby wrzucają może w całą pulę. No i jadę pociągiem nocnym, który wyjeżdża o godzinie 10:15 i dojeżdża dopiero o 8 rano. No nic, no już jechałem nocnym pociągiem w Indiach, to też nie jest jakiś problem z tym, tylko mi chodziło o to, że widoki, bo w tych pociągach, chociaż nie wiem, czy w tych takich dalekobieżnych też można tak, że siedzi się na przykład i ogląda widoki, bo drzwi są otwarte, no ale zobaczymy, co się da z tego wycisnąć. I za 600 km zapłaciłem 88 zł. Cieszę się, że udało mi się załatwić te bilety, bo jakbym nie załatwił tych biletów, to już sprawdzałem samoloty. No i samoloty są tak 2,5 raza droższe. Za 2 dni szykuje się taka dłuższa wyprawa, więc dzisiaj to ja już za wiele nie będę robił. Wracam tylko do hotelu, mam jakieś pół godziny, lekko ponad. Wiadomo, że ja tu będę szedł i tam cały czas coś kombinował, no to mi zejdzie z godzinę. Ale wracam i mam zamiar dzisiaj skleić 2-3 filmy, żeby było na następny tydzień, żebym nie musiał później się tam gdzieś, wiecie, trzepać przy filmach gdzieś w podróży i martwić się o internet. Także wracam i będę kleił. Wracam teraz inną ulicą i widzę, że tutaj jeden barber, o tam jeszcze pan buty podkleja komuś.
Tutaj jest drugi barber. Proszę bardzo, jakiś zestawik. Tutaj jest trzeci barber, patrzcie. Teraz wam pokażę. Złoty 50 kosztuje ogolenie. A nawet mniej, nawet trochę mniej, jakbyście chcieli. A, z pianką to złoty 60 wyjdzie gdzieś, tak. W Indiach też można sobie za darmo poczytać gazety. Tutaj wyklejają jakieś główne strony, jakieś najważniejsze informacje. To pewnie Lidl zamówił w Indiach takie torby, no a że za dużo było albo coś było nie tak z tymi torbami, to teraz chłopaki tutaj sprzedają za 65 rupii. No to wychodzi 3 zł za taką torbę, niby bawełniana. Dobra, spróbujemy przejść na tym skrzyżowaniu, tu nie ma świateł? Są jakieś światła, o tam widzę sporo policji, dobra. Tutaj też policjantów, bo tutaj główna kwatera jest niedaleko policji, więc tych policjantów jest sporo, patrzcie. Na biało, na szaro poubierani. Zobaczcie, jak kolega ciasto przygotowuje na placki. No te ciasto dość twarde, to ciężko mu to idzie, zobaczcie, pięściami to nawala. Trafiłem na jakąś ulicę, że tutaj jest konkretny ruch, sporo ludzi z każdej strony. Tutaj z tych małych uliczek próbują wyjechać. Tutaj woda leci, bo tam cały czas ta, wiecie co wam pokazywałem wcześniej też, myją garki, chłopaki. No nie za szeroka ta droga, a ruch tutaj dość spory. O, policjanci na motorach, patrzcie, jeden, tutaj drugi, tam widzę trzeci z napisem policja. No widzicie, jak tu ciężko przejść nawet na takiej małej uliczce. Dobra, jestem, dalej. Zobacz. Zegarmistrzów też sporo na ulicach Kolkaty. Naprawiają wszystko, zobaczcie, starocie, o, tu jakieś Rolexy, co kto chce, baterie, tutaj też kolega następny coś naprawia. Co my tu naprawiamy? No nie wiem nawet, co on tu naprawia, też jakieś małe, a też zegarki. Tutaj kolejne miejsce, gdzie ta woda cały czas leci. Zobaczcie, jak te kuchnie na ulicy mają swój klimat. Tu się coś kopci, tam się pali, tutaj węgiel, tutaj jedzenie. Tam pewnie kucharz siedzi na tym stole, sobie zajada. O, takie porcje ładują. Tutaj jest mnóstwo policjantów w tym mieście, na każdym kroku można spotkać. Tu jest kolejny i z ciekawości sprawdziłem, ilu jest policjantów tylko w tym mieście. 38 000. A na przykład w Warszawie też sprawdziłem dla porównania, no to jest około 8 000 policjantów. Przeszedłem na drugą stronę ulicy, bo widzę, że tutaj sporo się dzieje. Chłopaki coś sporo tutaj noszą, zobaczcie, zresztą tutaj też sporo takich rowerów z wózeczkami stoi. No, kolega też robi herbatę. No i tu może być jakiś market, bo jak są markety, no to oni właśnie wszystko na głowach wnoszą, wynoszą stamtąd. Idę do środka, zobaczę, co tutaj jest. O, chłopaki stoją, czekają na pracę, bo ta praca nie zawsze jest. Tutaj kolega jakieś płytki przycina, ale to taki market, widzę, bardziej budowlany. Tutaj chłopaki wnoszą, co to jest? Wygląda jak do zniczy, ta na górę zatyczka. Tutaj jest remont jakiegoś budynku i widzicie to rusztowanie z bambusa? No nie wygląda to na bezpieczne, ale tutaj podjechała taka mała ciężarówka. To jest też fajne w Indiach. Czekajcie, gdzieś tu przejdę przez ten rower. Patrzcie, nie za duża. O, nie za duża, ale taka wystarczająca zabrać coś. Nie wiem, ile na nią wchodzi. Co na dwie? Mieści się wszędzie. Czy to w ogóle na... Zaraz zobaczę z drugiej strony. Jak mnie tutaj nikt nie przejedzie. Czy to w ogóle jest tuk-tuk? A właśnie, patrzcie, to jest tuk-tuk. To nawet nie ma 2 kół z przodu. No nieźle. W Kambodży czy w Tajlandii piłem kawę codziennie, po 2 razy dziennie, a tutaj powiem wam, że myślę o kawie czasami, ale nawet jak chodzę po ulicach, to ani razu mi się nie rzuciła jakaś kawiarnia albo gdzieś, gdzie sprzedają kawę na ulicy. Tutaj po prostu tradycja picia herbaty jest tak duża, że oni piją ją na każdym kroku, więc nawet nie myślą pewnie o kawie, żeby przerzucać się na kawę. Zobaczcie, jak tutaj ludzie biednie mieszkają. Tutaj pani jakaś sobie leży, ma zasłonięte. Tu widzę, jakiś chłopak sobie coś wycina, pewnie to jego pokój. No i tutaj ludzie tak samo, zobaczcie. Sporo dzieci, ale to akurat muzułmanie mi się wydaje. O, pani mnie tutaj wygania, dobra. Pani mnie wygania po jednej stronie ulicy, zaraz wam pokażę. Pokażę wam z drugiej strony ulicy tak samo, dobra. Uda mi się przejść, uda, szybko. No i tutaj tak samo, tylko zobaczcie, to wszystko na chodniku zbudowane, z płyty jakieś. Tylko to mi się wydaje, że jest jakaś restauracja. O proszę, można coś tutaj zjeść u chłopaków, ale sami mężczyźni. Kobiety jakby nie chodzą do tych miejsc. Nie wiem dlaczego. Wygląda na to, że będzie spokojniejsza ulica, albo coś się będzie tutaj działo, bo jest zamknięta. Wjeżdżają tylko rowery, no i jakieś motory widzę, ale samochodów tutaj nie wpuszczają. Te budynki też są ciekawe. No też nieźle porozwalane i zaniedbane. No ale oczywiście na dole jakieś biznesy są. Powoli wchodzę do siebie na dzielnicę. Mam jeszcze z jakieś 10 minut do mojego hostelu. Widzę jakaś kolejna restauracja.
No tych restauracji, te restauracje tutaj to odpalam kamerę i za każdym razem w każdym kadrze jest restauracja. Tyle tutaj tego. To wygląda jak jakieś więzienie, nie wiem po co aż takie kraty. Ta Kolkata jest mega różnorodna, no znowu te uliczki mi przypominają uliczki w Nepalu. Też są takie stare domy, lekko sypiące się. Tam akurat było trzęsienie ziemi i tam widać jeszcze te domy porozwalane albo popodpierane. No tutaj raczej chyba nie było trzęsienia ziemi, ale to wygląda podobnie. Żebyście mieli obraz, gdzie ja teraz jestem, bo wcześniej chodziłem po takich główniejszych ulicach, żeby gdzieś dojść, a teraz idę tak jakby środkiem tej całej dzielnicy, takimi małymi uliczkami, gdzie tutaj, zobaczcie, samochody też nie wjeżdżają, tylko jakaś społeczność, rowery. No i tak to tutaj wygląda. Tutaj po prostu sobie ludzie żyją, przychodzą, odpoczywają. Podejrzewam, że to są mieszkańcy tych wszystkich domów tutaj dookoła. No takie po prostu wychodzenie i spędzanie czasu na dworze. Te budynki właśnie wyglądają jak w Katmandu. Też taka cegła, porozwalane drewniane drzwi, drewniane okna. Patrzcie, jak ten budynek wygląda, bardzo stary. Zresztą on nie ma dachu już. Niby stare te kamienice, ale piękne. Patrzcie tutaj, jak ładnie wykończone. Okiennice też zielone, drewniane. Na przekąskę biorę sobie jedną samosę. Oczywiście pan ma przygotowane takie gazety posklejane na te samosy. O, thank you. Jeszcze lekko letnia w środku. Ta jest delikatna. Ja wolę bardziej jak są doprawione. I jak mają jeszcze kawałki, z tego co wiem, niektóre mają czyciorki, niektóre mają jakiś groszek. Jest ok, ale brakuje tego ostrego smaku trochę. Zamawiam sobie obiad, chicken manchurian, połowę porcji sobie biorę za 100 rupii, do tego jeszcze chleb wezmę, o, tutaj kolega, tam też się pokażę, o, tutaj gotuje. Mam już swoje jedzenie zapakowane, idę montować filmy. Płakać mi się chce, słuchajcie. Ja nie lubię pakowania, to znaczy nie przeszkadza mi to, ale dzisiaj jest wyjątkowo dużo rzeczy. I jakoś mnie to demotywuje. Już zrobiłam różne paczki. Paczkę do oddania tu na ulicy, paczkę z rzeczami Marcina, które mam mu zostawić. Część rzeczy chcemy jeszcze oddać znajomym właśnie do Polski, żeby zabrali. Nie ma w sumie tego prawie dużo, no ale przytłoczyło mnie to pakowanie, szczerze mówiąc. No a przy okazji znalazłam na przykład pomadkę czy jakieś rzeczy do malowania, których w ogóle tutaj nie używałam, więc to też out wszystko idzie, bo leży w tych plecakach, zalega, a i tak się tego nie używa. Jest 5 godzin później, a u mnie pakowania końca nie ma. Wymęczyło mnie to dzisiaj, już byłam na skraju załamania. Aż Marcin zadzwonił i się rozpłakałam. Po prostu dla mnie to jest ciężkie po prostu dzisiaj to wyjątkowo ciężkie przez to, że nie wiem co z bagażem, nie wiem gdzie go zostawić. Trochę za dużo tych rzeczy, z lodówki muszę pozabierać słoiki, które ostatnio dostaliśmy. Marcin trochę rzeczy swoich zostawił i mam jego plecak tak jakby mały jeszcze załadowany. I 1000 różnych takich pierdółeczek się nawarstwiło. Już swoje rzeczy też okroiłam, a nadal ten plecak jest wypchany. Już po prostu sił mi zabrakło na to. Robota po części zrobiona. Idę teraz na kolację. Mam zamiar sobie wziąć coś na wynos i zjem w hostelu. Powiem wam, że dobrze, że taka woda tutaj leci cały czas. No bo jednak ludzie bezdomni mogą z tego korzystać. Widać, że ta buda ma już swoje lata. Co kolega tutaj ma? No chińszczyznę kolega robi. Oczywiście, o proszę. Pokazuje mi, że najlepsze nudle w mieście. Co my tu mamy? Wszystko tak w tłuszczu, patrzcie. Te szkło, ta szyba, że tutaj nic nie widać. Teraz mu zajrzę tutaj w garki, co on robi. No, widzicie. Makaron smaży. Tak właśnie odbywa się transport w tym mieście. Pani uśmiechnięta. Kolega też myślę, że zadowolony, bo zarobi sobie trochę pieniędzy. Widzę, że kolega tutaj jakąś pastę uciera na tym kamieniu. Właśnie odszedł. O, to wygląda, że to będzie jakieś kary. Albo będą teraz to gotować, albo będą gotować na jutro. Nie myślę dla siebie, chyba po robocie są chłopaki, bo to nie, że jakąś kuchnię tutaj prowadzą, tylko po pracy coś tam sobie będą gotować. Kolega coś mi tu pokazuje, no patrzcie, ta pasta bardzo ładnie wygląda. Tutaj chłopaki biorą prysznic, ale patrzcie, jeszcze tutaj jest jakiś hotel. Nie wiem co to za hotel, no pewnie nie jakiś za ciekawy, pewnie bardzo lokalny. Teraz są jakieś rozgrywki krykieta już któryś dzień z rzędu. Zobaczcie, chłopaki stoją na ulicy. No i tutaj mecz w jakimś takim domu, nie wiem, no. Może kogoś to prywatny dom, no i oglądają sobie mecz. A tutaj co się dzieje? Cały dom oświetlony. Może jakieś weselicho tutaj. O, chłopaki tu robią placki. Placki robi się na każdym kroku. Coś tu się dzieje przed tym wejściem.
poubierani ładnie. Może jakieś weselicho się załapie zaraz na jakąś imprezkę. Dzisiaj jest jakiś festiwal, rano wam pokazywałem, jakiegoś ich boga i mówią, że czy chcę zobaczyć. Annapurna. Się pytają, czy chcę zobaczyć. Ja mówię, że chcę zobaczyć. I gdzieś tutaj, chyba muszę najpierw buty ściągnąć. O, gdzieś tutaj. Gdzie to jest? Tutaj czy na górę? Nie wiem. A, tu jest chyba, tak. Jakaś kolejka chyba jest. Czy nie? A nie, można wejść. Patrzcie. A, czyli trzy osoby w jednym Bogu. I dzisiaj jest jakiś festiwal, oni świętują. Mam ja kropkę. Kolega mnie tutaj jeszcze jakimiś kwiatami obłożył. A, że to dla mnie? Aha. Nie wiemy, co mamy zrobić. Kwiatki dostałem do ręki, ale nie wiem, co mam z nimi zrobić. Kolega jeszcze chciał mi się dać napić tamtego wywaru, ale odmówiłem. Ale z tymi kwiatkami coś jeszcze. To ja już wiem, o co chodzi. Tutaj wcześniej też jakieś kwiaty dostawałem, to muszę je tutaj dla Boga dać. O, na szczęście. I dostałem jeszcze jakieś ciasteczko tutaj. Każdemu, kto tutaj przyjdzie, oferują jedzenie. Zobaczcie, jaki wypas. No i też mi zaoferowali, także biorę. Zobaczcie, jaka ogromna porcja jedzenia. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 różnych dań i do tego jeszcze 9 te ciasteczko, co dostałem, to jest jakieś słodkie. Biorę sobie jeszcze ekstra swoją kolację, te 2 jajka, ostatnie 2 jajka, zobaczcie jeszcze w tym sosie, kary, no i coś mi się wydaje, że jeszcze tych ziemniaków sobie dobiorę. Mam już swoje jajka, mam też ziemniaki, zapłaciłem, teraz czekam na resztę i wracam już do swojego hostelu. Szyld taki, że świeci na pół ulicy, zobaczcie, komunistyczna partia Indii. Tutaj mają swoją siedzibę, na to wygląda. Najpierw zjem swoje jedzenie, mam już podgrzane, podgrzałem sobie bardzo mocno w mikrofali, bo to widziałem, że te jajka są ostatnie, więc one tam pewnie trochę leżały, więc w razie jakby były jakieś bakterie, to już zabite. No i tutaj mam jeszcze 2 chlebki chapati.